Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Xceed, wersja wyposażenia M, wersja wyposażenia L i wersja wyposażenia Business Line. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie te samochody z bliska. Nowa Kia Xceed 1.6 turbo, benzyna, 150 koni z automatem 7 DCT, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,7 sekundy. Podstawowa wersja wyposażenia M z pakietem Smart plus dopłata za felgi 18 cali w kolorze Morning Haze. Cena prezentowanego egzemplarza 128 600 zł brutto. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Tak wersja M z pakietem Smart prezentuje się z zewnątrz. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył, kamera cofania, światła przeciwmgielne, no i w tym przypadku felgi 18 cali. Progi, nadkola. Te wstawki tutaj czarne na zderzaku wykonane z matowego plastiku. No full LED, tu mamy żarówkę. A tutaj wersja L. 1.6 turbo, benzyna, 150 koni z automatem 7 DCT, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,7 sekundy. Wersja L w kolorze Aurora Black. Cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza 128 600 zł brutto. Jeśli chodzi o wyposażenie, to dostajemy tutaj kluczyk zbliżeniowy. Tak wygląda. Do tego oczywiście jest bagnet. To jest kompletny kluczyk. Dostajemy elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. Inny wzór felgi. Inną tapicerkę. Ale to za chwilę. Tutaj radar do hamowania autonomicznego i do aktywnego tempomatu. Aktywny tempomat jest również z funkcją jazdy w korku. I te wstawki tutaj, które w wersji podstawowej były matowe, tu już mamy pianoblek. O tym tutaj mówię, bo to oczywiście to jest zderzak. W wersji L już w standardzie jest felga 18 cali. Poza tym, jeśli chodzi o profil, różnicy nie widzę. W każdej wersji jest pas LEDowy. W zasadzie świeci tak samo. No a tutaj mamy wersję Business Line. W tym przypadku 1.6 turbo, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,9 sekundy. Wersja Business Line w kolorze Magma Red. Praktycznie pełna konfiguracja. Jedyne co tutaj można dołożyć to dach panoramiczny plus 4000, no a cena prezentowanego egzemplarza ta wyjściowa, ponownie wyjściowa, 143 600 zł brutto.
Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Podobnie jak w wersji L, wykończenie piano black. Podobnie jak w wersji L w standardzie już felga 18 cali. W zasadzie taka sama jak we wspomnianej LC. W LC był fizyczny przycisk do otwierania, zamykania na klamce. Tutaj jest przycisk dotykowy do zamykania, a rękę trzeba włożyć w klamkę, żeby otworzyć. W wersji L dochodzi nam czujnik martwego pola. W Business Line również to mamy. Chromy wokół okien. W zasadzie w tych wszystkich wersjach chromy wokół okien, przyciemnione szyby. Wygląda to tak samo. Tył. Szczerze mówiąc, ja te wersje wyposażenia rozpoznaję po przyciskach na klamce. Wersja M nie ma przycisku na klamce, bo ma tradycyjny, zwykły kluczyk. Wersja L ma fizyczny przycisk na klamce. Ten tutaj. A wersja Business Line ma przycisk dotykowy do zamykania. Tyle jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Zajrzyjmy do środka. Muszę znaleźć odpowiedni kluczyk. Wykończenie wersji M. Miękko, miękko, miękko. Tu jest jakaś ekoskóra, ale co najważniejsze jest miękko. Pełna elektryka, dwie przednie szyby automatyczne, elektryczna regulacja lusterek, wykończenie. Tutaj taki plastik chropowaty, klamka. Elektroniczne zegary, zakrzywione pod jedną taflą szkła, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji, drążek zmiany biegów, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel pasażera to składowa pakietu Smart, wyłączenie start-stop, elektryczny ręczny, auto hold, dwa uchwyty na kubek, podłokietnik przesuwany ze schowkiem, mięciutki. I tapicerka wersji M, w pełni materiałowa, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany z manualną regulacją wysokości. Twardo, miękko, miękko. Na skrajnych siedziskach oczywiście Isofixy, na środku podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Nawiew dla pasażerów z tyłu i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Bagażnik. Tu jest kamera oczywiście. Bagażnik i 426 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. W tej chwili podłoga jest w dolnej pozycji, a pod spodem jest koło dojazdowe. Tą podłogę można oczywiście umiejscowić, podnieść do góry. Nie wiem, czy można podnieść do góry, ale można ją usadowić w pozycji górnej. O. W ten czas mamy trochę przestrzeni pod podłogą i przede wszystkim płaską podłogę po złożeniu siedzeń. Za chwilę sobie zmierzymy ten bagażnik. Poproszę Michała, żeby przytrzymał kamerę. Sobie go zmierzymy. Szybki rzut do tyłu, szybki rzut na deskę. Fajnie, nowocześnie, ale mimo wszystko zostało trochę fizycznych przycisków. A to dobrze. I fotel pasażera. Wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany. I deska wersji M, miękka. Tutaj półeczka, schowek, oświetlenie jest. Tu wyłączamy poduszkę czołową. Przejdźmy do wersji L. Muszę znaleźć kluczyk. Proszę bardzo, za pierwszym razem. Wersja L.
kolorze Black Pearl. Wykończenie wersji L, miękko, miękko, miękko. Tutaj też ekoskóra. Pełna elektryka, wszystkie 4 szyby automatyczne, czyli w wersji M były 2 automatyczne, tu już mamy 4 automatyczne. Mamy funkcję składania lusterek, mamy kontrolkę czujnika martwego pola, ale nadal mamy elektroniczne zegary pod jedną taflą szkła, nawigację z dostępem do internetu. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Dochodzi nam aktywny tempomat. Indukcyjna ładowarka. O tutaj. Tak samo jak w wersji M, elektryczny ręczny, autohold, podłokietnik, mięciutki, przesuwany i tapicerka wersji L, półskórzana, w środku materiał, po bokach skóra. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości. Ponownie, podobnie jak w wersji M, na skrajnych przyciskach ISOFIXy, na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek, nawiew dla pasażerów z tyłu i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Bagażnik dokładnie taki sam, 426 litrów pojemności przestrzeni bagażowej, koło dojazdowe, gniazdo zapalniczki 12V, tam chyba nie było tego gniazda. Za chwilę to jeszcze potwierdzę. Ładne chromowane nakładki na progi, tam były plastikowe, tu mamy chromowane i szybki rzut na deskę. I fotel pasażera. Wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany. Tu mamy ekoskórę. Tu mamy materiał. Miękki, przyjemny w dotyku. Fajnie ta tapicerka wygląda. No i deska. Tak samo jak w wersji M. Tutaj poduszka. A nie, tutaj w wersji N też było. Jest gniazdo zapalniczki. I przechodzimy do wersji Business Line. 1.6 turbo, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,9 sekundy. Wersja Business Line, czyli pełna konfiguracja. Jedyne co tutaj można dołożyć to dach panoramiczny. I wykończenie wersji Business Line. Tutaj różnicy nie ma. Miękko, ekoskóra, ekoskóra. Wszystkie 4 szyby elektryczne, automatyczne. Składanie lusterek. W lusterku oczywiście kontrolka czujnika martwego pola. Tu za to na drzwiach mamy pamięć fotela kierowcy. 2 pamięci w zasadzie. Cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki. Zobaczcie, one są idealnie zakrzywione. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Dwufunkcyjny panel, indukcyjna ładowarka, drążek zmiany biegów, podgrzewane, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, elektryczny ręczny, 2 uchwyty na kubek, podłokietnik, przesuwany, miękki i tapicerka wersji Business Line ze skóry syntetycznej. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, z elektryczną regulacją. Góra-dół. Regulacja regulacja kąta nachylenia oparcia i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Do tego kierownica regulowana w 2 płaszczyznach. Kierownica skórzana, podgrzewana, aktywny tempomat, 2. poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy. Z tyłu tak samo jak w niższych wersjach, twardo, miękko, miękko.
Skrajnie siedziska podgrzewane, na skrajnych siedziskach mamy Isofix, na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek. Nawiew dla pasażerów z tyłu i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Tutaj już inaczej są tyły wykończone. Tu jest plastik i taka siateczka. Dobrze, że ten plastik jest, bo łatwiej będzie utrzymać to w czystości. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Nagłośnienie JBL, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. I nie ma tutaj koła dojazdowego, mamy zestaw naprawczy. Natomiast nie wersja wyposażenia jakby powoduje, że tego koła tutaj nie ma, a moc silnika 1.6 turbo 180 koni, nie ma tego koła, bo w tej wersji są większe tarcze hamulcowe z przodu i te dojazdówki, które mają w fabryce, chyba by nie pasowały. Ale podobno są dostępne na częściach zamiennych jako akcesorium. I jeszcze raz zajrzyjmy sobie do tyłu. Szybki rzut na deskę. I fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, podgrzewany, wentylowany. Zagłówek regulowany w 2 płaszczyznach, przód, tył i góra-dół, pas również regulowany góra-dół. I deska wersji Business Line. JBL. Przejdźmy do wersji M. Odpalimy sobie zegary, bo jeszcze to nam zostało do porównania. Oczywiście wszystkie to model year 2027, więc mamy kamerę, która patrzy, czy kierowca patrzy. No i tak wygląda grafika zegarów w wersji podstawowej. Czyli jedyne, co tutaj można zmienić, to kolorystykę tych tutaj obręczy. Tradycyjny tempomat, dwupoziomowy asystent pasa ruchu, tryby jazdy, normal, sport, łopatki przy kierownicy do manualnej zmiany biegów, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwuczęściowy panel, kamera, dynamiczne linie, informacje z czujników, tu również. Dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji, lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary. Przejdźmy do wersji L. Zegary wersji L, czyli w zasadzie to samo co w wersji M. Aktywny tempomat. Tym aktywujemy, tym ustawiamy odległość do samochodu poprzedzającego. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy, normal, sport. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect. Zaproszenie do aktywacji Kia Connect. Kamera cofania, informacja z czujników plus informacje z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. To są te 2 strzałeczki. No i w lusterku martwe pole.
Lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary, łopatki przy kierownicy do manualnej zmiany biegów. I zapraszam do wersji Business Line. I tu już mamy cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki. Komputer pokładowy. Idealnie zakrzywione zegary. Kamera, dynamiczne linie, informacja z czujników. Ale coś tutaj, albo może trzeba przejść do trybu użytkownika. W każdym razie tutaj też byłaby informacja z systemu monitorowania ruchu powietrznego pojazdów podczas cofania i zestaw wskaźników, jeśli chodzi o grafikę. Do wyboru mamy nie to chciałem. Motyw zestawu wskaźników i albo powiąż z pogodą, albo zgodnie z trybem jazdy. Klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C. Lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary. W wersji z dachem panoramicznym oświetlenie mielibyśmy LEDowe, ale to, że to oświetlenie nie jest LEDowe w tej wersji też nie jest problemem, bo można łatwo to ogarnąć przed odbiorem. Na dzisiaj tyle. Myślę, że wymiary bagażnika pomierzymy w następnym filmie, bo dzisiaj już chyba za bardzo nie ma na to czasu. Prawie 22 minuty. Dziękuję tym wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dziękuję za uwagę. Osoby zainteresowane oczywiście zapraszam do kontaktu. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, udostępnienia materiału. To wszystko pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.